Strasznie wczoraj zachlałem. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierda. Gapisz mi się na bebech? Widziałem. Czego się gapisz? Ostrzegam tylko, że dziś się narąbię u Juliana i będzie zajebiście. Jak chcecie to nagrać spoko, ale na serio się narąbiemy w kosmos. Chodzi o to, że jestem mądry, ale jestem taki samo mądry. Samoukiem jestem. Zwierzęta i ja mają równe prawo do życia. Staram się je dobrze traktować, ale w baraku zalęgły się robale, żabska i jakieś sierściuchy podobne do kotów. Stary mi go dał, jak byłem w 7. klasie. Wiele razem przeżyliśmy. Cześć, witam Was w to niedzielne popołudnie. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o PiS-ie i suwerennej Rosji. Między innymi, ale po kolei. O Tusku chyba już wszystko zostało powiedziane. No, można mu wiele zarzucić. Ma swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników, oczywiście po stronie PiS-u i suwerennej Rosji. Jak zawsze podzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami. Nie wiem, czy też trafnie to może nie określiłem, czy trafnie zauważyłem, ale Tusk wrócił do polskiej polityki inny, może tak to ujmę. Pamiętamy, jak obiecał w kampanii wyborczej, tak, wiem, zaraz się odezwą głosy, że obiecał paliwo po 5,50, wolną od podatku, bla, bla, bla. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że obiecał, że rozliczy tą złodziejską, pisowską patologię ze złodziejstwa. Wszyscy to pamiętamy. Pamiętamy, jak Tusk organizował marsze, tylko że Tusk organizował marsze przeciwko złodziejstwu. Teraz, dzisiaj PiS organizuje marsze w obronie tego złodziejstwa i to jest kolosalna różnica. Ale wracając do tego znienawidzonego przez część elektoratu Tuska. Według mnie Tusk zakończył pewną epokę w polskiej polityce, a dokładnie zasadę my chronimy was, wy chronicie nas. Do tej pory było tak, że jaka partia nie przejmowała władzy, ta odchodząca zostawała bezkarna. Teraz Tusk przewrócił tą politykę do góry nogami. I zwróćcie uwagę, że pisowcy teraz przez te pół roku przeszli pewne etapy. Na początku ignorowali, żartowali z Tuska, naśmiewali się z Tuska. Później zaczęli wymyślać różne oskarżenia. Teraz przeszli do tego, podważają polskość Tuska. Zresztą to podważali zawsze, ale podważają legalność polskich sądów, polskich prokuratorów. No i ostatni etap, do którego doszli, zaczęli straszyć. A czego oni się boją? No, mają się czego bać. Mają się czego bać, bo kradli na potęgę, kradli bez opamiętania. Dzisiaj tej całej pisowskiej wierchuszce sufit na łeb się zawalił. Mówię tutaj o wierchuszce Kaczyńskiego i Ziobry. To dla nich jasny przekaz, że te utopijne zapewnienia Kaczyńskiego o bezkarności serwowane przez ostatnie 7 lat to był jedynie miraż. Widać też było, że sam prezes, to widać, słychać i czuć, że sam prezes trzęsie się jak galareta, bo dzisiaj do niego dotarło, że wizja jego oskarżenia i aresztowania stała się bardzo realna.
I powiem wam tak, no Bodnar też jest wściekle atakowany przez pisowców. Dlaczego? Bo jest po prostu zajebisty, powiem wam. To jest taka siła spokoju, a przy tym jest skrupulatny i metodyczny. Konsekwentnie, z ogromną wiedzą i doświadczeniem wyłapuje tych wszystkich pisowskich i Solidarnej Rosji złodziei. Wiem, że dla pisowców to szok, ale naprawdę można być twardym zawodnikiem, nie będąc jednocześnie aroganckim chamem, jak to bywa wśród tych posłów pisowskich. Oni tylko potrafią szczekać, pluć jadem, atakować. Bodnar czy nawet Tusk, oni nie wdają się w pyskówki z pisowcami i konsekwentnie, skrupulatnie wyłapują wszystkich pisowskich złodziei. Zacznijmy od pierwszego złodzieja. Jak wiecie, Romanowski został pozbawiony immunitetu poselskiego i Sejm wyraził zgodę na jego aresztowanie. To, jak pisowcy go bronili, jak walczyli o niego, to wszyscy widzieli. Ja też widziałem, i tutaj wam pokażę, widziałem strach. Naprawdę wiele można oszukać, ale powiem wam, że oczu się nie oszuka. Wyraz wzroku Romanowskiego więcej powiedział niż tysiące słów. Zresztą zobaczcie sami. Moi drodzy, PiS, broniąc Romanowskiego, nie próbuje tak naprawdę ratować, nie próbował ratować tego posła, ale swoją subwencję. Ponieważ partia Kaczyńskiego otrzymuje obecnie subwencję z budżetu państwa w wysokości 25 900 000 złotych, czyli bardzo duże pieniądze. Kaczyński doskonale wiedział o tym, że złodzieje z suwerennej Rosji rozkradają pieniądze. Nawet napisał, jak wiecie, do Ziobry list, o którym teraz udaje, że nic nie wie, nie pamięta. Standardowa klasyk, standard klasyk w wykonaniu pisowców. Nic nie wiem, nic nie pamiętam, nie było mnie, nie znam pana. Gdzie ja wysłałem ten list? Kim jest człowiek, do którego ten list wysłałem? Zbigniew Ziobro! Zbigniew Ziobro! Zbigniew Ziobro! Ale żeby nie było, Ziobro po otrzymaniu tego listu od Kaczyńskiego na temat Funduszu Sprawiedliwości poprosił opinię i tutaj uwaga, specjalisty od prawa kanonicznego i ruchu drogowego, który stwierdził, że wszystko jest zgodnie z przepisami. Więc o co się tutaj czepiają? Nie wiem. Powiem wam, że Bareja by czegoś lepszego raczej nie wymyślił. Ale wracając do Romanowskiego. Romanowski jest kolejnym namierzonym, odstrzelonym krętaczem, złodziejem, malwersantem. Jak zwał, tak zwał. I tutaj można zacytować klasyka z PiS-u, który powiedział, czyli Ziobry, powiedział sam, że uczciwi nie mają się czego bać.
Coś w tym jest i tutaj wyjątkowo z Ziobrą się zgadzam. Uczciwi nie mają się czego bać, a nie wiem, czego tak pisowcy szczekają. Zarzuty, które otrzymał Romanowski, to jest naprawdę już wysoki kaliber i wiem, że wy też wiecie, że pisowcy uważają, że prokuratura, która przedstawiła zarzuty Romanowskiemu, czy każdemu innemu pisowcowi, czy Ziobrzyście, jest nielegalna, działa na zlecenie polityczne. Oczywiście Romanowski też będzie więźniem politycznym, z pewnością będzie też straszliwie torturowany przez reżim Tuska. A jakież to zarzuty dostał Romanowski? Postawiła 11 twardych zarzutów panu byłemu wiceministrowi Romanowskiemu. Je dokładnie przedstawiła na posiedzeniu komisji i komisja przychyliła się do tego, żeby w zakresie tych 11 zarzutów uchylić immunitet panu posłowi Romanowskiemu i nie dosyć tego, także będzie opiniować, żeby Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie pana posła Romanowskiego. Najważniejszym zarzutem, a także tą twardą podstawą do tego, żeby wyrazić zgodę na zatrzymanie i aresztowanie, to jest zarzut o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. I to jest zarzut, który jest bardzo dobrze udokumentowany. Cóż, sprawiedliwość idzie po pana posła Romanowskiego. No to tak z grubsza, a taki, można powiedzieć, cały akt oskarżenia, który przedstawia prokurator, chciałbym też wam wrzucić, bo pewnie część z was słyszała te zarzuty, a część nie, a część widzów pewnie nie dopuszcza do siebie takich zarzutów i uważa, że Romanowski to kolejny pisowski kryształ. Ale zarzuty są zarzutami, Prawo i Sprawiedliwość jest prawem i sprawiedliwością, nie mylić tego z partią. Udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień i niedopełniania obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w imieniu Skarbu Państwa w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych, w tym także przez inne osoby. To jest czyn z artykułu 258 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Kolejna. Pan poseł Michał Wójcik zadał pytanie, ile pan Marcin Romanowski w końcu ukradł. Może ta odpowiedź zainteresuje także pozostałych państwa. Ukradł to takie dosyć potoczne określenie przy formie konstruowania tych zarzutów. Kwota dokładnie wyliczona, objęta zarzutami formułowanymi wobec pana posła Marcina Romanowskiego, to jest kwota 112 126 255 zł i 40 groszy. Ale żeby nie było, że tutaj powielam, nie wiem, sługusów Tuska, nielegalnej prokuratury, nielegalnego rządu, jakie to narracja pisowska ma w zwyczaju przekazywać. Powiem też wam narrację w sprawie, najnowszą narrację w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, którą powielają w przestrzeni publicznej pisowcy. A brzmi ona tak, gdybym tego nie usłyszał, to bym nie uwierzył, że coś takiego można powiedzieć, a już na pewno nie jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może w to uwierzyć. A co konkretnie pisowcy mówią, jak się bronią? Otóż, moi drodzy, według najnowszej wersji pisowców to Niemcy ukradli środki z tego funduszu na polecenie Tuska, aby później obciążyć niewinnych posłów Solidarnej Polski. I to nie jest fake. Oni coś takiego powiedzieli. Nie pamiętam, który to, ale wiem, że to już w przestrzeni publicznej krąży i co najciekawsze, elektorat pisowski w to wierzy. To się w głowie po prostu nie mieści, jak mają ci ludzie wyprane mózgi. Ale też, żeby nie być
gołosłowny, tak powiedziałem, że tu powielam słowa nielegalnej prokuratury, zarzuty nielegalnej prokuratury, zemsty Tuska, krucjaty Tuska. Wrzucę wam kawałek nagranego materiału, w którym występuje właśnie główny bohater Romanowski. Posłuchajcie, ocencie sobie sami. Halo? Cześć Kuba. Słuchaj, chciałbym Ci zająć 3 minuty teraz, jeżeli możesz. Mogę, bardzo proszę. Mianowicie do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście wpłynęło zawiadomienie Witolda Zębaczyńskiego o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości przez to, że nie odpowiedział na zapytanie poselskie. Kojarzę tą sprawę, kojarzę to postępowanie. Kojarzysz, tak? I ja widziałem, że... To jest bardzo ogólnym zarysie, ale kojarzę. Tak. Wiesz co, bo ja mam case na przykład dotyczący Morawieckiego i Szłapki, to z 2021 roku. Ten, gdzie Kostka Janusz uchyliła decyzję. Dokładnie. No wiesz co, my na pewno odmówimy, no bo ja tutaj nie widzę podstaw, żeby wszczynać postępowanie. To jest totalny bezek, czyli po prostu brak cech przestępstwa, prawda? I to będzie na 100% odmówiono od nas. Ale sąd śródmiejski orzeka jako rzeka, prawda? Ja tutaj badałuję już od dłuższego czasu. No a Kostka Janusz to już w ogóle, że tak powiem. No i jeżeli trafi ta sprawa do niej, no to poza tym, że ja oczywiście mogę złożyć wniosek o jej wyłączenie, co oczywiście nic nie da, bo to będą koledzy i koleżanki rozpoznawać, no to jak uchyli, no to pozostaje mi tylko i wyłącznie umorzyć tak po raz drugi. A powiedz mi, bo jakby my możemy też przekazać jakieś wyjaśnienia, dlaczego nie odpowiedzieliśmy w jakimś tam terminie. Wiesz, to okej, to dobrze, to znaczy ja się zwrócę oczywiście w ramach postępowania sprawdzającego o że tak powiem, o stanowisko, przy czym tutaj tak jest to szyte i ta intencja zła od samego początku sądu jest tak daleko idąca, że ja wątpię, żeby sąd w to się zgłębiał. To znaczy, tak, to oczywiście będzie trudniej sądowi w tym momencie, kiedy jakiś wyjaśnień udzielimy dodatkowo to opisać. Ale prawda jest taka, że oni to, jeżeli trafi na sędziego, który będzie zaangażowany, że tak powiem, bardzo mocno, a w sądzie śródmiejskim to jest wysokie prawdopodobieństwo, to po prostu to wchyli, bo jeżeli to z urzędu praktycznie. No dobra. Wiesz co, tylko właśnie się zastanawiam, czy mu odpowiedzieć, czy nie teraz. Wiesz co, jakbyś mógł, to przede wszystkim nam odpowiedz. To znaczy, to tutaj doradzać tobie to nie jest specjalnie, natomiast myśli, jak zapowiedziałeś, to ja się do ciebie zwrócę, polecę, żeby się zwrócić do ministerstwa, żeby udzielona została odpowiedź. I jak będziemy mieli tą odpowiedź pisemną od ciebie, to ja po prostu ją wykorzystam, tak, do tej decyzji. No to mówiąc wprost, tutaj chodzi o to, że... Nie jemu, no bo z tego historycznego nie zrobi. Tak. Wiesz co, chodzi tutaj tak naprawdę o to, bo pytanie dotyczyło fundacji Ex Bono, która miała u nas 2 ośrodki, a my czekaliśmy z odpowiedzią, bo trwała kontrola fundacji Ex Bono, więc jakby jak najbardziej zostało merytorycznie. No tak, to znaczy tutaj jest żadne przekroczenie terminu, samo z siebie nie będzie powodowało 231, to był absurd. Sądy, wszystkie inne instytucje przekraczają terminy non-stop, tak? Więc no to jest... Może zaczniemy składać zawiadomienia o podejrzeniu z 231 na każdego sędziego, który przekroczy termin instytucyjny. Myślę, że można było sprawdzić, czy sędzia Kostka Janusz. O, wiesz co, ja z chęcią po swojej zrobię, ale obiecuję, że wszczniecie się w postępowanie w tej sprawie. No, na pewno no słuchaj. Ciekawe. No wiesz, to jest po prostu polityka, no co w ogóle po prostu brak słów. Dobra. Okej, super. To no to my w takim razie z chęcią odpowiemy. Ja polecę, że w ciągu 2-3 dni wpłynie to zapytanie, nawet tam się zaciekało. Dobrze, to można, nie wiem, bezpośrednio do dyrektora Funduszu Sprawiedliwości wysłać, nie? To tak użyję, żeby tam nie krążyło to pismo. No, żeby tam wiesz, od razu to przejąć i załatwić sprawę. Dobra. Dzięki serdecznie. Cześć. No proszę bardzo, pana. Kończąc wątek Romanowskiego, Kaczyńskiego, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że Kaczyński pisze do Ziobry głównie o odpowiedzialności politycznej i ewentualnych problemach z PKW. Nie wyraża żadnego oburzenia samym faktem złodziejstwa.
nie wiem, nie zawiadamia prokuratury w jego głowie. Publiczne pieniądze tak naprawdę nic nie znaczą. Ochrania tych złodziei z suwerennej Polski z Ziobrem na czele. A okradanie obywateli naszego kraju to absolutna norma i problem jest jedynie to, że to może się wydać i obalić ich kłamstwa. No, powiem wam, że to jest wyjątkowo odrażające podejście do tak zwanego grosza publicznego, do prawa, do obywateli, do całej Polski. No, wyjątkowa patologia wręcz, no, chyba tutaj można śmiało powiedzieć odrażająca postawa obywatelska. No, ale czego się można spodziewać po pisowcach? No, ja już kiedyś mówiłem, że oni jak Hunowie wzięli Polskę w jasyr jako zakładnika, a traktowali jako swoją własność, nie liczyli się z obywatelami, z krajem i z konsekwencjami ich czynów. Wydano 157 milionów złotych na ubezpieczenie statków, których nie ma. Statków, gdzie tylko jeden z nich ma położoną stępkę. Wiecie Państwo, bo historia stępek w Polsce ma pewną tradycję, ale historia ubezpieczenia statków, które nie istnieją, nieco mniejszą. Więc 12 grudnia, dzień przed objęciem rządu przez Donalda Tuska, do Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafia wniosek o zawarcie umowy na kwotę 157 milionów złotych na ubezpieczenie programu Miecznik. Umowa jest podpisana 22 grudnia przez zarząd powołany przez pana ministra Jacka Sasina. Dodatkowym aspektem, który budzi poważne wątpliwości, jest także kwestia osoby zajmującej się wówczas w PGZ-cie kwestią wyboru podmiotów świadczących ubezpieczenia oraz brokerów ubezpieczeń. Dokładnego zbadania, szanowni państwo, wymaga wątek przejścia tej osoby do jednego z brokerów ubezpieczeń, z którym spółka miała właśnie zawartą umowę, a który to broker finalnie pośredniczył w zawarciu przez spółkę PGZ umowy na ubezpieczenie fregat Miecznika. Moi drodzy, ale jeśli myślicie, że to wszystko ze złodziejstwa Solidarnej Rosji, czy ogólnie rzecz biorąc pisowców, no to jesteście w bardzo grubym błędzie. I już wam mówię, o co chodzi. Jeszcze nie zakończyła się afera z Funduszem Sprawiedliwości, z którego ziobrzyści wyciągnęli ponad 250 milionów złotych, a już wyszła na jaw afera w Lasach Państwowych, skąd Ziobro i jego kompanii wydoili przeszło, uwaga, 400 milionów złotych. I ci bezczelni łajdacy, bo inaczej ich chyba nazwać nie można, łajdacy i złodzieje polityczni, rakarze depczący prawo i konstytucję, kiedy sprawiedliwość dobiera im się do dupy, śmią opowiadać o jakiejś politycznej zemście i wendecie Tuska. Powiem wam, że generalnie w głowie się nie mieści, jak bezczelni są pisowcy. Oni mają czelność wychodzić jeszcze przed kamery i opowiadać o wendecie Tuska. Oni myśleli, nie wiem, oni naprawdę myśleli, że te wszystkie złodziejstwa im ujdą na sucho, że bezkarnie okradali wszystkich Polaków, nasz kraj i że nikim się do dupy nie dobierze. No ludzie, w jakim my kraju żyliśmy. Zresztą, wiecie co, posłuchajcie tłumaczeń jednego z tych tak zwanych inteligentów ziobrowych, czyli Ozdoby. No właśnie chodzi o Lasy Państwowe.
Pieniądze poszły chociażby z różnych programów, na przykład na odbudowę ołtarza. A co ma to jaki ma to związek z lasami państwowymi? Dlatego, że na przykład historia stuletnia państwowych lasów które dotyczy służby jakby związanych również z tradycją i z religią, są też elementy związane z obiektami sakralnymi, które znajdują się Ale to tak można wszystko zrobić. na terenie Nadleśnic. Stosując taką analogię, no zawsze w historii gdzieś jest jakiś wątek. No, nie wiem, ja bym tak akurat nie nabijał się z na przykład renowacji ołtarzy, które są drewniane. Ale ja się nie nabijam, ja tylko mówię, że są specjalne fundusze od tego, żeby je przeznaczać na renowację ołtarzy, co innego pieniądze z lasów państwowych. No wiadomo, o co tu chodzi, no, o budowę kampanii i o budowę siebie w tej kampanii. Wstawiennictwo Matki Boskiej miało być elementem promocji osiągania. Maria Kurowska tak mówi, to jest wasza posłanka. Ale że co, korzyści, że Matka Boska będzie wtedy przychylnie patrzyła na ugrupowanie, bo ktoś dokonał... Politycy waszej partii, którzy tak myślą. No dobrze, ale to proszę nie nabijać się z tego, czy ktoś jest... Ale ja się nie nabijam, ja zadaję panu pytanie, nie szukać że to są podstawy. pieniądze na konkretne cele. To miało być na lasy państwowe, na promocję tych lasów, na zadrzewianie, a nie na ołtarze. Nie jest tak do końca, dlatego że Lasy Państwowe jako duże gospodarstwo, jako duża firma, która przynosi gigantyczne zyski, mają prawo przeznaczać środki finansowe na różne cele związane na przykład z promocją. Uważam, że dobrą praktyką jest na przykład dbanie o renowację ołtarzy. Są doniesienia do prokuratury. Przyszedł zastępca Lasów Państwowych, pokazuje jakie są, że on uważa, że po prostu takich nadużyć, jakich było za czasów, kiedy suwerena Polska zarządzała lasami, nie było nigdy w historii, że on się łapie za głowę. Poszły już wnioski do prokuratury, jest 30 wniosków. No to będzie pewnie odpowiedź dotycząca zawiadomienia na bezpodstawę zawiadomienia do prokuratury. Nie ma żadnego przykładu łamania prawa w tym zakresie. Jak są wnioski, to są właśnie przykłady na to, że wie łamano pani, to wnioski prawo. były tak? różne zawiadomienia do prokuratury, pytanie w jakie są oczywiście intencje, co w tym jest napisane, ale mogę panią zapewnić, że nic mi nie wiadomo na temat jakichś nielegalnych finansowań kampanii wyborczej. Lasy Państwowe mają konkretny fundusz. No nie na to, żeby na przykład chociażby wykupować billboardy, gdzie będą się promowali politycy. Ta sprawa już trafiła do prokuratury. Ale jakie billboardy? Ja nic nie wiem o żadnych billboardach. Te kupione były przecież te miejsca, które miały być wykorzystane w kampanii wyborczej suwerennej Polski. No publiczne pieniądze nie są od tego dodatkowe, publiczne pieniądze, żeby się politycy promowali, wygrywali, a zatem zarabiali później dużo pieniędzy, bo mieli władzę. No dobrze, to ja odpowiem pani w taki sposób. Skoro takie to jest oczywiste, to dlaczego ja takich informacji nie mam? To nie ma pan takich informacji. Nie mam takich informacji. Nie wie pan, że nie można wykorzystywać funduszy to do promowania samego siebie? Nie, to wiem, tylko że mi pani mówi o jakichś przykładach billboardów, a nic o żadnych billboardach nie wiem. No, czy ja mam... Przecież wniosek o aferę billboardową do prokuratury Lasów Państwowych. 100 afer takich, tylko że niech będą na to Czy nie obawia się pan zarzutów później prokuratorskich? Nie, wobec mnie? Zarzutów? Jak ktoś chce wyjść się z palca, to sobie będzie stawiał jakie chce zarzuty. Wobec kolegów, wobec partii, no przecież kolejni są wnioski o uchylenie. Ja rozumiem, można mi też zarzucić moją aktywność w 78 roku, a ja się urodziłem w 91, więc jak ktoś chce, to papier wszystko przyjmie. No. Pytam pana konkretnie, panie pośle, no bo są dodatkowe zastrzeżenia dotyczące tego, że były osoby, które przyjmowano do Lasów Państwowych po to tylko, żeby mieli fikcyjne etaty. Mówi o tym też zastępcach, że nawet się nie logowali do systemu. Nie znam takich przykładów. Dobra, teraz na razie płotki, o ile tak można nazwać. To jest Dorota Cabańska z PiS, która jako główna inspektor nadzoru budowlanego z ramienia PiS wydała ponad 60 000 z karty służbowej na makijaż. No tutaj jest też wniosek do prokuratury o wszczęcie śledztwa i wezwanie przedsądowe o zwrot środków do Skarbu Państwa. No, można by rzec, mają rozmach skurwysyn. Na makijaż 60 000, a ludzie nie mają co do gara włożyć. Ale co tam, to nie jej pieniądze, to pieniądze Polaków, więc może szastać na prawo i lewo. Następna w kolejce do uchylenia immunitetu swoją drogą, jaka pracowita ta pani jest, no wam powiem, że w 2 tygodnie, czyli 14 dni, wykonała, nie uwierzycie, 130 przelewów. No, kradli do ostatniego dnia, to z tego, ta pani z tego rządu 2-tygodniowego, czyli przez 2 tygodnie wykonała 130 przelewów, no miała ręce pełne roboty. No tak powiedziałem, kradli do ostatniego dnia, teraz drą mordy, że to polityczna zemsta i chcą zniszczyć opozycję.
Okazuje się, iż Chorosińska, pełniąc 14 dni funkcję ministra, podjęła decyzję o dokonaniu 130 przelewów z Ministerstwa Kultury na rzecz fundacji i funduszy, z których większość została zamknięta po upadku rządu Morawieckiego. Tak powiedziałem, kradli sukinsyny na bezczela, po prostu na bezczela doili do ostatniego dnia. Kolejna tutaj rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Sąd wydał zgodę na aresztowanie na 2 miesiące Justyny G., dyrektorki zakupów właśnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak to powiedział jeden z pisowców, kto nie kradnie, ma kredyty. Kradzieże zwiększyli podczas tego, jak wspominałem, 2-tygodniowego rządu Morawieckiego. Chodzi tutaj o wyprowadzenie kilkuset milionów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prokuratura póki co nie udziela informacji, bo planuje kolejne zatrzymania i aresztowania. Także na tej pani to się jeszcze nie skończyło. Został pan złapany za rękę. Będzie pan dalej mówił, to nie moja ręka, zgodnie z tym, co było na taśmach? Pani redaktor, jeżeli chodzi o ten wniosek, to jest to oczywiście polityczna... No ale są taśmy. Zacytuję pana z taśm. Szef chce, by odpalić ten konkurs. Szef, czyli Zbigniew Ziobro. Szanowni Państwo, czy to jest już komisja śledcza? Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, panie pośle, bo właśnie pan dlatego zakrzyczał publicznie na konferencji prasowej, że nic takiego nie miało miejsca, a są taśmy, które potwierdzają, że pan kłamał. Po prostu. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli ujawnimy wszystkie materiały, to wówczas zobaczą Państwo, że to jest manipulacja, tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Ale na czym ma polegać, jak to są pana słowa? Szef chce, by odpalić ten konkurs. Dlaczego nie zrzeknie się pan immunitetu, skoro czuje się pan niewinny? Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, Szanowni Państwo, ponieważ uważam, że ten wniosek jest bezprawny i chcę dać możliwość posłom, którzy będą głosować za tym wnioskiem, możliwość wzięcia odpowiedzialności za te działania, które będą konsekwencją uchylenia mojego immunitetu. Panie ministrze, trafi pan do aresztu. Godzina 11:04, kworum jest. Na co my czekamy, panie przewodniczący? No cóż, w państwie rządzonym przez bandytów miejscem dla uczciwych ludzi jest więzienie. To dlaczego pan się przygotowywał do zatrzymań, skoro pan mówi, że ci, którzy chcą to rozliczyć, to bandyci? Teraz, moi drodzy, kilka słów o Budyniu Kaczyńskiego, czyli tak zwanym rezydencie polskim. Pana, który jest na usługach Kaczyńskiego. Też nie jest tani ten człowiek. No, ale Polska, bogaty kraj, stać. Wyszły na jaw wyliczenia, ile kosztuje utrzymanie tego człowieka przez polskiego podatnika. I tutaj być może was zaskoczę, być może nie, ale prezydentura Dudy jest dla polskiego podatnika droższa niż dla Brytyjczyka utrzymanie całej rodziny królewskiej. Król Hiszpanii na przykład jest dla państwa 5 razy tańszy od Dudy. No ale co się dziwić, wycieczki różne i na przykład złote pióra za 158 000, 18 000 na apaszki, no można by było tak długo wymieniać. No ale jak wiecie, Kaczyński inaczej nie potrafi jak z publicznych pieniędzy opłacać swoich klakierów, swoich sługusów. Duda w Stanach Zjednoczonych na szczycie ONZ bodajże czy NATO, nie pamiętam, nie chcę was prowadzić w błąd, z wielką żartliwością w głosie przekonywał, oczywiście dla pisowskich mediów, dla telewizji Republiki, że za czasów PiS nikt nie kradł. No, nie wiem, czy tego człowieka może trzeba wyprowadzić z błędu, czy po prostu perfidnie w żywe oczy kłamał. Mało tego,
określił obecny rząd jako złodziejski, a na pytanie dziennikarza właśnie w tej kwestii po prostu, jak to Duda, jak zwykły tchórz, po prostu uciekł z konferencji prasowej, nie odpowiadając na pytanie, bo powiedział, że to nie jest tematem, ten szczyt to nie jest tematem właśnie tej wypowiedzi. Oczywiście dla telewizji Republika wszystko ładnie powiedział, co mu prezes kazał, ale na pytanie dziennikarzy po prostu podwinął ogon pod dupę i zwiał z konferencji. No, typowe dla pisowca. Dużo się mówi o jedności, o tym, w jak niebezpiecznych czasach żyjemy. W ramach swojej wizyty tutaj w Stanach Zjednoczonych pan udzielił wywiadu, w którym nazwał rząd niedołęgami, zasugerował, że są złodziejami. To jak pan sobie wyobraża współpracę z tym rządem przez najbliższy rok, panie prezydencie? Szanowny panie, ta kwestia nie dotyczy zupełnie tego, o czym rozmawialiśmy na szczycie. Na szczycie rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa, o kwestiach budowania jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmacniania siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. To pytanie jest nie na temat. Dziękuję. Ale dla Polaków bardzo. ważne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Długo nie zajmę wam czasu tym człowiekiem, ale to też jest warte uwagi. I tutaj można by było chyba śmiało powiedzieć, Duda wiedział, nie powiedział, a to było tak. To jest jednak tak naprawdę szokujące, z jaką rozbrajającą szczerością Duda mówi publicznie o tym, że w sprawie Szatkowskiego dostał notkę, ale chciał, by ten ukończył pracę. No, czyżby, nie wiem, nie zdawał sobie sprawy, że właśnie przyznaje się jeśli nie współudziału w działaniach Szatkowskiego, to zaniechaniu obowiązków, to po prostu czyste przyznanie się do winy lub jest tak głupi, że nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeśli chodzi o Szatkowskiego, zaraz wam tutaj wrzucę króciutki materiał na ten temat. Kim ten człowiek jest i dlaczego to wywołało takie oburzenie. I tak naprawdę nie wiem, co tak śmieszy Adriana, kiedy odpowiada na pytanie o podejrzanego ambasadora. Jego tłumaczenie jest iście po prostu kuriozalne. Widziałem notkę, ale chciałem, aby dokończył pracę. Noż kurwa mać, przepraszam za wyrażenie. No tak, podejrzanemu o współpracę z obcym wywiadem lepiej pozwolić spokojnie pracować i dokończyć jego szpiegowską działalność. Już nieraz mówiłem, że ten człowiek kompletnie na ten zaszczytny urząd się nie nadaje, a teraz po prostu udowodnił to po raz enty udowodnił tym, że po prostu jest zwykłym, nieodpowiedzialnym budyniem Kaczyńskiego. No ale to jest powszechnie znane już w PiS-ie. Pan każe, sługa musi. Duda jest niezależnym prezydentem, bo tak naprawdę no, kompletnie nic od niego nie zależy. A jeśli chodzi o tą sprawę z tym szpiegiem i Dudą, to posłuchajcie, nie wiem, expose, przemówienia Tuska. Tak, wiem, tego Niemca, tego zdrajcy Tuska, ale warto posłuchać. Szefów służb nominowanych przez PiS. Według ustaleń Służby Kontrwywiadu Wojskowego, o czym pana prezydenta poinformowaliśmy, chociaż zakładaliśmy, że pan prezydent wiedział o tym także wtedy, kiedy upierał się, aby pan Szatkowski został ambasadorem przy NATO. Otóż według ówczesnych ustaleń panu Szatkowskiemu zarzucono nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi, uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych, a także opieranie się na sugestiach i inspiracjach zagranicznych firm przy sporządzaniu ważnych dokumentów państwowych
dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa państwa. Nie wiem, skąd na sali głosy lekceważenia. Jeszcze raz powtarzam. To w roku 2019 SKW w tej sprawie właśnie tak sformułowała swoje zastrzeżenia. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy... No i zbliżamy się już do końca. Tutaj jako ciekawostkę tego kuwetowego, tego obślizgłego gada, bo inaczej go nazwać nie można, tchórza i kłamcę, który krzyczał murem za polskim mundurem, a pluł na mundur polskiego generała. W piątek, jak wiecie, ten tchórz, kłamca Błaszczak stracił immunitet. Jeden z generałów w drodze cywilnej wytoczył proces o zniesławienie, pomówienie, naruszenie dobrego imienia. Ta gnida oskarżyła generała o to w sprawie tej rakiety z Bydgoszczy. Tak jak mówiłem, oni są murem za polskim mundurem, kiedy im to akurat pasuje, ale hasło przewodnie dla tych męd to jest murem za pisowskim garniturem. Także bardzo dobrze, że Błaszczak stracił, skończyła się bezkarność i powinni mu dosolić solidną karę za pomawianie polskich generałów, za oczernianie polskich generałów i plucie na mundury polskich oficerów. Tu jeszcze jako taką małą ciekawostkę ABW i prokuratura weszli, jak wiecie, do budynków neo-KRS. O tym też było bardzo głośno, że białoruskie metody, że pruli kasy, że niezgodne z prawem. Tylko wtedy też pisowcy, mówiąc o tym, jakoś przypadkiem zapomnieli mówić też o tym, jak to Macierewicz z asystentem aptekarza Misiewiczem w nocy jak złodzieje włamali się do siedziby kontrwywiadu NATO i pruli tam kasy jak bandyci. Wynosili nie wiadomo gdzie, no możemy się domyślać gdzie, ale wynosili tajne dokumenty NATO. I wtedy pisowcom to nie przeszkadzało. Wtedy nie było bezprawia, nie było Białorusi. Teraz, gdy prokuratura i ABW weszli do neo-KRS, zabezpieczyli dokumenty, nośniki elektroniczne. Czemu to zrobili? Bo nie mając uprawnień, mówię o tych neosędziach, nie mając uprawnień, sprawy dyscyplinarne, prowadzili sprawy dyscyplinarne, nakładali kary, w tym finansowe, nie mając do tego uprawnień, po prostu straszyli niepokornych sędziów. I teraz jest wielki popłoch wśród tych ziobrowych sędziów, prokuratorów, bo tym przestępcom grożą dyscyplinarki, zarzuty karne, wydalenie z zawodu. Ciekaw jestem, ilu z nich zdąży uciec na Białoruś, jak jeden z tych kolegów szpiegów od Ziobry. A co do samego Ziobry, pewnie większość z was doskonale pamięta, jak prokuratura Ziobry przesłuchiwała całą noc kobietę podczas porodu. Wtedy to nie były tortury, wtedy to było państwo prawa. Dziś ten tchórz Miękiszon zasłania się zwolnieniem lekarskim, które ostatnio przysłał, nie uwierzycie, od ginekologa, ale to już pominę. Nie, o tym nawet nie będę wspominał. No, Ziobro na raka dostał, chory rzekomo na raka dostał zwolnienie od ginekologa. No ale jaki pacjent, taki lekarz. No, pizdy leczą ginekolodzy. I powiem wam tak, że ci, którzy wspierali działania aparatu Ziobry, gdy ten aparat kazał przesłuchiwać
ciężarną żonę sędziego Żurka, dzisiaj przejmują się losem rozprutej szafy. No, ci, którzy dla pieniędzy, stanowisk popierali szykanowanie wobec prokuratorów, odrywanych od swoich potrzebujących pomocy rodziców, bo jakiś sadysta delegował ich 400 kilometrów od miejsca zamieszkania. Dzisiaj troszczą się o los dokumentów. Ludzie, którzy kpili sobie z prawa, popierając nocne zaprzysiężenia sędziego, zaprzysiężenia sędziowskie, może tak, osób, które przynosiłyby wstyd sklepowi mięsnemu, dzisiaj dbają o dobre imię sądów. Gwałciciele praworządności wzywają do dziewictwa, prawnicy, przestępcy chcą wirtuozerii, bo nie wiem, jak to ubrać nawet w słowa, to co oni odwalali. Ci, którzy działali bez jakiegokolwiek trybu, oczekują pełnej zgodności z literą prawa, którą sami nielegalnie uchwalili, zapominając o starej prawniczej mądrości, że z bezprawia nigdy nie zrodzi się prawo. Dzisiaj pisowców bardzo dotyka prawdziwe Prawo i Sprawiedliwość, które pisali wielką literą, kpiąc sobie chyba z tych wszystkich wartości. Pisali prawo pod siebie, ale jak to się mówi, każdy kij ma dwa końce i właśnie ten drugi kij teraz wali ich po łbach. Ci, co mnie znają od początku, wiedzą, że od tak naprawdę 8 lat pokazywałem i na swój własny sposób walczyłem z tą pisowską hipokryzją i obłudą. Dzisiaj, jak u wielu Polaków, po raz pierwszy od długiego czasu kiełkuje we mnie nadzieja w tym pełnym podłości świecie, ciągle za te wyrządzone zło, no po prostu powinno się zapłacić i tak powinno być. I nie powinno być żadnej taryfy ulgowej dla pisowców. Po prostu tutaj Tusk u mnie ma, czy ten rząd Bodnar ma ogromnego plusa, że nie biorą zakładników i wszystkich jak leci rozliczają. I tak powinno to wyglądać w każdym cywilizowanym kraju. I według mnie, według mojego zdania, nikt normalny już nie broni PiS, tylko trolle, patologia, nieroby i wykolejeńcy. Takie jest moje osobiste zdanie. No i tym akcentem zakończę dzisiejszy mój monolog. Jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie. Jest nas coraz więcej. Dzisiaj będzie to przy czacie na żywo, także będziemy mieli okazję sobie porozmawiać, ale jak zawsze, tak jak mówiłem, jestem ciekaw waszej opinii, waszego zdania, także piszcie, nie powstrzymujcie się, wyrażajcie swoje opinie. Ja wam już bardzo dziękuję, no i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale, jak zawsze, trzymajcie się, cześć. Tak to widzi nikt, tak to widzi nikt. Wyznam, że przytkało mnie, to jest dosyć gruba rura. Byłym rządem PiS-u chce zająć się prokuratura. Wywalili w kosmos szmal, jak psów w dupę albo w błoto. Odszedł sobie w siną dal, pandemiczny szmal piechotą. Tak to widzi nikt, tak to widzi nikt. Będzie przeogromny krzyk.
dobrze wie, kto sprawę zna. Wszyscy będą znów niewinni, krzyknął z połem: to nie ja! To decyzje były innych, pana Mateusza nos. Na metr wymknie się z portretu, zaś pan Sasin jęknie w głos: ach, nie było wcale mnie tu. Tak to widzi nikt, tak to widzi nikt. Zbiera się nerwowy sik. Super przy korycie być, mieć szałową kraju wizję, ale czasem co tu kryć, podejmuje się decyzję, a gdy błąd pogania błąd, trudno liczyć na życzliwość, musi wiedzieć nawet głąb, co to jest ta sprawiedliwość. Nie uwierzy nikt, nie uwierzy nikt, czeka ich darmowy zikt i opierunek.